pomnik ten będzie skierowany do tych zwiedzających, którym bliższa jest część sakralna Rzymu. Rzym to świetny wybór, znajdziecie tam przeszło 900 kościołów. W końcu to właśnie w Rzymie mieści się stolica apostolska, serce kościoła katolickiego. Polecam wejść na stronę angielskiej Wikipedii, jest tam świetnie opracowany artykuł, gdzie znajdziecie wszystkie te kościółki ułożone chronologicznie od IV wieku. Nie macie się co łudzić, że uda się Wam zwiedzić paręset kościołów, nawet przy najlepszych chęciach i bardzo długim urlopie. Jest jednak kilka takich, do których warto się pofatygować. Zwiedzając kościoły musicie być gotowi na wyłączenie swoich telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych. W wielu miejscach możecie zostać wyproszeni, jeśli nie dostosujecie. W zasadzie trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę liczbę turystów zwiedzających miasto. Zapewne w niektórych kościołach flesze nigdy by nie gasły. Zazwyczaj informacje o nakazach i zakazach wiszą na drzwiach wejściowych kościołów czy bazylik albo na tablicach informacyjnych wewnątrz budynków. Pamiętajcie także o stroju do bazylik i kościołów. Ramiona muszą być zasłonięte, wystarczy koszulka z krótkim rękawem czy chusta osłaniająca ramiona w przypadku pań. Szczególnie zwiedzając Watykan nie wejdziecie w krótkich spodenkach czy miniówkach. Watykańska ochrona jest restrykcyjna i nie wpuści nieodpowiednio ubranych. Te same zasady dotyczą kaplicy sykstyńskiej. Takich nakazów i zakazów będzie więcej, ale pozwolę sobie do tego wrócić troszeczkę później. Zaczynając od obszaru wokół stacji Termini. Znajdziecie tam Bazylikę Matki Bożej Anielskiej Męczenników. Trudno ją przeoczyć, bo wychodząc ze stacji Termini jest widoczna gołym okiem. Jest to rzymskokatolicki kościół tytularny w Rzymie. Pius IV nakazał zbudowanie kościoła. Był to także jego osobisty pomnik, gdyż jego grobowiec znajduje się w trybunach absydalnych. Bazylika jest zbudowana według projektu Michała Anioła na ruinach Tepidarium, starożytnych term Dioklecjana i jest poświęcona znanym i nieznanym męczennikom chrześcijańskim. Do wnętrza prowadzą oryginalne wrota ze złoconego brązu wykonane przez artystę polskiego pochodzenia, Igora Mitoraja. O oryginalności stanowią zatopione w materii postacie Anioła i Maryi. Nie jest to zbyt popularny motyw w kościołach rzymskich, także polecam zobaczyć. W 1889 roku pomieszczenie opuszczonego klasztoru Kartuzów na terenie dawnych term zajęło Muzeum Narodowe w Rzymie, co pozwoliło na przeprowadzenie w latach 1908-1911 zakrojonych na szeroką skalę prac restauratorskich, w trakcie których zabezpieczono i wyeksponowano zachowane fragmenty oryginalnej budowy z czasów starożytnego Rzymu. Dlatego obecnie na tyłach kościoła znajduje się Museo delle Termi di Diocleciano z licznymi figurami, sarkofagami i inskrypcjami, które możecie sobie też odwiedzić. No i taka ostatnia ciekawostka z polskim akcentem, to przy termach znajduje się także pomnik papieża Jana Pawła II, dłuta Olivera Randalliego, odsłonięty w 2011 roku na ruchliwym placu przed dworcem. Wzbudził on wtedy bardzo duże kontrowersje, nawet protesty, ponieważ uznano, że jego pierwsza wersja była wyjątkowo nieudana, żeby nie powiedzieć szpetna. Ocenę pozostawiam Wam. Bazylika Matki Bożej Śnieżnej lub nazywana też Bazyliką Matki Bożej Większej. Znajduje się on kilka minut od stacji Termini, idąc via Cavour. Historia tego kościoła zaczyna się od pięknej legendy. W IV wieku partycjusz Rzymu i papież Liberiusz mieli sen, w którym Matka Boża nakazała im zbudować kościół w miejscu pokrytym śniegiem. Problem polegał na tym, że działo się to w nocy z 4 na 5 sierpnia, w samym środku rzymskiego lata.
I tutaj miał miejsce cud, bo tej samej nocy 352 roku wzgórze ekskliwińskie pokrył śnieg, a papież w obecności ludu rzymskiego wytyczył zarys przyszłego kościoła. Niestety budowa trochę się ociągnęła i dopiero 432 roku, a według niektórych źródeł 435 roku nastąpiło rozpoczęcie budowy na zlecenie papieża Sykstusa III, zaraz po soborze efeskim, który się tam odbył. Za bazyliką na Piazza Exclivino znajduje się obelisko Exclivino. Jest jednym z 13 starożytnych obelisków w Rzymie. Został zbudowany prawdopodobnie za czasów Dominacjana. Zaś przed bazyliką znajduje się Colonna delle Pace. Jest to jedna z 8 kolumn Świątyni Pokoju, wzniesiona na terenie placu w 1614 roku przez Carlo Maderne. Tuż przed Piazza della Rotonda, w pobliżu Panteonu, znajduje się Piazza della Minerva i dokładnie tam znajduje się Bazylika Santa Maria sopra Minerva. Kościół gotycki został zbudowany na miejscu wcześniejszej świątyni Minerwy, którą Pompejusz zlecił wybudować około 50 roku przed naszą erą. W VIII wieku papież Zachariasz wydał zgodę na budowę kościoła na ruinach rzymskiej świątyni. Na placu Piazza della Minerva stoi także obelisko della Minerva. Rzeźba słania została zaprojektowana przez Berniniego i wykuta przez Ercole Ferratę w 1667 roku. Słoń jako symbol siły, mądrości i pobożności miał uosabiać te cnoty uchodzące za bazę chrześcijańskiego wychowania. Słoń dźwiga na swym grzbiecie także egipski obelisk. Kościół Santa Maria di Loreto położony w samym centrum Rzymu, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Weneckiego i kolumny Trajana. W 1507 roku rozpoczęto pracę nad budową świątyni, a ukończono około 1565 roku. Kościół jest połączeniem renesansu, manieryzmu i baroku. Nawa główna wewnątrz układa się na planie ośmioboku. W ołtarzu głównym znajduje się XVI-wieczny obraz Matki Bożej z Lorento oraz inne ciekawe dzieła sztuki baroku. Obok kościoła znajduje się drugi, z bliźniaczą kopułą. W pobliżu znajduje się także kolumna Trajana, pomnik wzniesiony w 113 roku na Forum Trajana dla upamiętnienia zwycięstwa cesarza nad Dakami. Wykonany jest z 17 kamiennych bębnów z marmuru kararyjskiego. Do Watykanu i Muzeum Watykańskiego dojeżdżamy bezpośrednio metrem linii A. Większość turystów wysiada na stacji Ottaviano San Pietro i idzie w kierunku Piazza della Risorgimento. Do bazyliki ciągną tłumy przez cały rok. Nawet poza sezonem trzeba swoje odstać, chociaż w grudniu kolejka była naprawdę krótka. Od Was zależy, czy wchodzicie sami, czy z przewodnikiem. Wejście z przewodnikiem kosztuje około 54 euro, ale wchodzicie bez kolejki od strony Muzeum Watykańskiego i przewodnik oprowadza Was po korytarzach muzeum, snując swoje opowieści przez audioprzewodnik. Przed wejściem przewodnik przybliży Wam wszystkie nakazy, zakazy i wszelkiego rodzaju reguły, których musicie przestrzegać. Nie wolno robić zdjęć w kaplicy Sykstyńskiej i niektórych częściach muzeum, tam gdzie są gobeliny. W większości sal muzeum wolno fotografować i filmować bez używania lamp błyskowych i sztucznego oświetlenia. Muzeum Watykańskie to jedno z najważniejszych i najbogatszych muzeów na świecie. Ich zbiory liczą ponad 700 000 dzieł. Eksponaty wystawione są w połączonych ze sobą budynkach. Przechodząc z sal do sal podziwiamy pracę z różnych okresów i kolekcji. Znajdziemy tam kolekcję obrazów w Pinakotece, rzeźby w Muzeum Pio Clementino czy Muzeum Chiaramonti, zabytki z wykopalisk w Muzeum Etruskim i wiele, wiele więcej. Nawet spędzając calutki dzień w środku nie będziecie w stanie zapoznać się z całą kolekcją w stopniu zadowalającym, a co dopiero z historią każdego dzieła. W celu ułatwienia Wam jednak zwiedzania przygotowałam skrócony przewodnik po watykańskich zbiorach, ale jest to zaledwie ułamek tego, co możecie tam zobaczyć. Mam jednak nadzieję, że ułatwi Wam to przygotowania do wizyty, do której gorąco zachęcam.
No i tak dwa słowa, żeby nie zagrzebać się w szczegółach. Muzeum Chiaramonti zostało utworzone przez Piusa VII, znajduje się na Długiej Logii, która łączy mały pałac Belwederu z pałacami watykańskimi. Zawiera ono eksponaty sztuki rzymskiej, greckiej, inskrypcje pogańskie i chrześcijańskie. Bardzo ciekawa kolekcja. Do Muzeum Pio Clementino weszliśmy od strony dziedzińca oktagonalnego. Muzeum Pio Clementino zostało założone przez Klemensa XIV, dzieła zostały udostępnione przez Piusa VI. Znajduje się ono w dawnym pałacu belwederskim i skupia się na antycznych znaleziskach, czyli rzeźbach, popiersiach, mozaikach. Umieszczone są one oczywiście w gablotach, galeriach i kilku salach tematycznych. Muzeum może się pochwalić jedną z najbardziej imponujących kolekcji w całym kompleksie. Następnie przeszliśmy do sali zwierząt, gdzie znajdziecie piękną kolekcję zwierząt, zarówno domowych, jak i dzikich, w różnych scenach, na przykład są tam sceny polowań. Wszystko jest oczywiście wykonane w marmurze albo alabastrze. Sklepienie sali mus zdobią freski Tommaso Conca i przedstawiają Apolla z muzami. Pomieszczenie ozdabiają kolumny korynckie, popiersia i rzeźby znalezione w willi Casusa niedaleko Tivoli, przedstawiające bohaterów oczywiście mitologii. Środek sali zajmuje słynny tors belwederski z I wieku, dzieło Apolloniusza z Aten. Sala rotundowa zbudowana została przez Michała Anioła Simonettiego podczas pontyfikatu papieża Piusa VI. Kopuła sali wzorowana była na Panteonie, została ukończona w 1779 roku. Na uwagę zasługuje waza z porfiru o średnicy 4 metrów. W sali Krzyża Greckiego znajdują się dwa sarkofagi z porfiru. Jeden zawiera szczątki świętej Heleny, drugi świętej Konstantyny. Na środku sali znajduje się mozaika z III wieku przedstawiająca tarczę z popiersiem bogini Minerwy i fazami księżyca. Galeria Kandelabru bierze swoją nazwę od masywnych marmurowych kandelabrów, które wraz z kolorowymi marmurowymi kolumnami dzielą powierzchnię wystawniczą na 6 sekcji. Galeria map zawiera 40 paneli map na długim, przeszło 120-metrowym korytarzu. Galeria została zamówiona w 1580 roku przez papieża Grzegorza XIII w celu udekorowania Watykanu. Twórca map, Ignacio Danti, potrzebował przeszło 3 lat, aby skompletować dzieła. No i w końcu kaplica sykstyńska. I tutaj wyleję swoje smutki i żale, bo był to zdecydowanie najsłabszy punkt wycieczki. Nie chodzi mi bynajmniej o kaplicę, bo jest arcydziełem samym w sobie, ale brak organizacji o złą atmosferę. Historię dzieła Michała Anioła przewodnik przybliży Wam na dziedzińcu Szyszki. Tam znajdują się plakaty, bo przecież w kaplicy należy zachować absolutną ciszę. Przed wejściem oczywiście była długa litania zakazów i nakazów, po czym wchodziło się niemal na palcach do kaplicy, gdzie już były grupy zwiedzających, ludzie w tłumie i tak gadali, co chwilę strażnicy wrzeszczeli na zwiedzających, by nie robili zdjęć i najlepiej przestali głośno oddychać. No człowiek nie wiedział, czy mógł stanąć i popatrzeć w spokoju na freski, bo czuł się tam jak intruz. Zdecydowanie wypadałoby dopracować, albo raczej ucywilizować możliwość zwiedzania tego miejsca. No i w końcu docieramy do ostatniego miejsca, czyli do Bazyliki Świętego Piotra, rzymskokatolickiej bazyliki na Wzgórzu Watykańskim. Zbudowana została ona w latach 1506-1626. Wedle tradycji bazylika stoi na miejscu pochówku Świętego Piotra, uznanego przez katolików za pierwszego papieża. Bazylika olśniewa swym przepychem i ogromem. Wnętrze najlepiej zwiedzać rano, kiedy nie ma zbyt wielu turystów. Z bazyliki oczywiście doskonały widok na plac Świętego Piotra. Został on zaprojektowany w 1656 roku przez Berniniego jako prostopadły owal, który od strony zachodniej otwiera się na fasadę bazyliki.
W centralnym miejscu placu oczywiście znajduje się jeden z 13 egipskich obelisków w Rzymie. Obelisk pochodzi ze XIII wieku przed naszą erą. W grudniu miałam także okazję zobaczyć bożonarodzeniową szopkę. Także to by było na tyle. Chętnie usłyszę Wasze zdanie na temat filmiku. Piszcie, co Wam się podobało, co powinnam zrobić lepiej. Oczywiście polecajcie kanał innym, żeby mógł się rozrastać. I do zobaczenia wkrótce.